Jesteśmy w epoce skipowania. Ewidentnie mówimy temu nie. Artificial intelligence. Jeżeli robisz to dla kasy, no to pozdro. Respekt, bracie i siostro. W dzisiejszym odcinku jesteśmy we Wrocławiu, w Brut Tattoo, razem z producentem NDX-em i DJ Busy. Wpadliśmy tu, żeby nagrać wyjątkowy set z wspólnymi numerami i pogadać o tym, jak wygląda muzyka w czasach AI i algorytmów. Zapaszcie kawę, odpalcie głośniki, zaczynamy! Are imperfect. They make mistakes. They make mistakes. Your mistake was coming here to interfere with the plan. Humans make errors in judgment. It is sometimes necessary to protect them from their own inadequacies. I've let this go too far. I gave you too much free will. Co powiecie mi o tym, że teraz w naszych czasach tak naprawdę algorytmy kreują gusta muzyczne, a ta kultura diggingu gdzieś ginie w tej przestrzeni. Przenieśliśmy naszą potrzebę szukania nowej muzyki na podsyłanie nam nowej muzyki względem algorytmu. Ja myślę, że chyba nie jest tak do końca. Kształtuje gusta tych ludzi, którzy się zdają po prostu na te rozwiązania. A jest przecież mnóstwo ludzi, którym to nie wystarcza i w ogóle nie widzą nic fajnego w szukaniu muzyki, która jest jakoś generowana przez AI. Ja na przykład, ciekawe pytanie, bo wczoraj dokładnie oglądałam filmik, który gdzieś randomowo mi wyskoczył odnośnie inteligencji muzycznej. Bardzo mnie zaciekawił sam tytuł i tam właśnie pani, która mówiła i nawiązała do takiej rzeczy, że kiedyś jak się kupowało LP na winylu, to najpierw zajeżdżało się pierwszą stronę, później drugą. W dzisiejszych czasach też sama mogę to powiedzieć jako użytkownik na przykład Spotify, że trochę jesteśmy w epoce skipowania. Że jeżeli w ciągu pierwszych 5, 8, 10 sekund piosenki ona nas nie porwie i nie zabierze w podróż i nie pokaże nam wszystkiego, co ma do zaoferowania, teoretycznie jest ona dla nas mało atrakcyjna i wówczas skipujemy dany numer. Przez co to też stworzyło, że wszystkie numery są strasznie napchane aranżami od początku, bo on właśnie w pierwszych kilku sekundach muszą nam pokazać, że to będzie banger. Więc wydaje mi się, że to jest ciekawa odpowiedź właśnie odnośnie tego, przynajmniej mnie bardzo to poruszyło i trochę zdało mi sprawę, że trochę też jestem częścią tych czasów skipowania, dlatego bardzo kultywuję płyty CD i płyty winylowe, czego staram się używać w samochodzie i w domu, gdy tylko mam taką możliwość. Czy słyszycie? I'm talking about AI. Artificial intelligence. The missing link between computers and human thought. Thought. You mean machines that think? Yes. And with a will of their own, they could process. A co myślicie na temat tego, że pieniądze z muzyki, tak jak ostatnio była wielka afera na temat CEO Spotify, który przeznaczył pieniądze z muzyki na jakąś militarną AI. Myślicie, że to jest w porządku, że muzyka jest wykorzystywana do takich celów? No, na pewno nie.
To chyba jest oczywiste. I zresztą Spotify ma taką zszarganą opinię, jeżeli chodzi o dbanie o artystów, bo wypłaca grosze i dopiero w sumie milionowe jakieś wyświetlenia dają ci jakiś tam sensowną kasę, ale z drugiej strony, jeżeli robisz to dla kasy, no to pozdro, to rób inny rodzaj muzyki po prostu. Też wydaje mi się, że już od kilku dekad chyba, może przynajmniej 2, trochę artyści coraz mają mniej wpływu, co się robi z kasą za ich muzykę, więc to jest też taki, sama byłam częścią, że na przykład moje rzeczy, czy moje słowa, moje skrecze były gdzieś, gdzie nie do końca ja chcę popierać daną ideologię, więc no jest to, wydaje mi się, trochę taki przykry moment też dla artystów, że nie do końca możemy mówić, za czym stoi nasza muzyka i za czym stoją rzeczy, które tworzymy, więc no to jest bardzo przykre, że gdzieś tam wiesz, że twoja muzyka finansuje rzeczy, które nie do końca ty popierasz, nie? Więc ewidentnie mówimy temu nie. Tak, jesteśmy przeciwni, to na pewno. This is not a new world. It is simply an extension of old one. It has one iron rule. Logic is an enemy and truth is a menace. Logic is an enemy and truth is a menace. Co myślicie o integracji na naszej scenie? Czy jest to ważna rzecz? Uważam, że to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ trochę sobie obserwuję upadki pewnych społeczeństw, znaczy nie społeczeństw, społeczności, o tak, communities. I szczerze mówiąc, bardzo miło mi się obserwuje to i też bardzo się cieszę, że mogę być częścią społeczności muzycznej naszego kraju i też tej społeczności producencko-DJ-skiej. I bardzo mi miło się obserwuje ten wzrost i pomimo, że wielu mówi, że hip-hop is dead, to ja mówię, że hip-hop ma się naprawdę całkiem nieźle przez pryzmat ostatniego chociażby roku czy 2 lat i tego, co się wydarzyło, tego, że jesteśmy tutaj dzięki na przykład Beat Battle, na którym też się poznaliśmy i stworzyliśmy takie rzeczy, także tutaj shoutout dla Darka, pozdrowienia Pizza and Beats za robienie dobrych rzeczy, także... Jeszcze pragnę wspomnieć o Headsach. Druga bardzo fajna inicjatywa, super spotkanie, bardzo fajna formuła, gdzie można też porozmawiać o robieniu bitów i się powymieniać inspiracjami, także no, wszystkie takie inicjatywy są zawsze. Uważam, że to naprawdę ma się dobrze, bo sama z perspektywy ostatniego roku widzę, ile ja ludzi poznałam, jaki mam support, ilu ludzi mogę wspierać i na przykład uważam, że też owocem rozwoju tej społeczności muzycznej są ostatnie urodziny hip-hopu, które się odbyły we Wrocławiu w sierpniu, na których mieliśmy okazję gościć 12 producentów, więc wydaje mi się, że ma się to całkiem nieźle. Tak, zgadzam się.